Ten materiał rozpoczynamy drugiego dnia Classic Auto Market. Mówię o tym na samym początku, bo to niezwykle ważne, bo wiem już, co wydarzyło się pierwszego dnia i to była absolutna petarda. Classic Auto Market w Kielcach to miejsce, które zrobiło się sprzedażowym miejscem dla klasycznych samochodów. Z jednej strony połączeniem czegoś, co było w pięknym klimacie giełdy samochodowej, kiedy wchodzisz i widzisz samochody z kartkami, masz właścicieli, rozmawiasz z nimi, poznajesz ich i oglądasz auta i patrzysz, na które auta Cię stać, a na które jeszcze możesz pomarzyć, a które są już w zasięgu Twojej ręki i które mogą spełnić Twoje marzenia i oczekiwania, a z drugiej strony, kiedy zaczynasz się przyglądać, zobaczcie, są podnośniki, w których są rzeczoznawcy, w których podnosisz ten samochód, oglądasz z każdej strony. Swoją drogą niezwykle ciekawe auto i też wydaje się być w bardzo dobrej cenie, bo to S4 z manualną skrzynią V8 za około 40 000 złotych. Wygląda na naprawdę dobry stan, ale już z tego co widzę jest tam klient, który ją ogląda i chce zobaczyć, jak wygląda od środka. Classic Auto Market to też miejsce, w którym sprzedawane są samochody bez ceny minimalnej. Wczoraj został sprzedany ten Fiat 126P za 7 000 zł, co wydaje się super ceną jak na Fiata 126P, a dziś sprzedawany będzie ten Citroen i Ford Scorpio ze Stradale, który wygląda fenomenalnie i zachowany jest w absolutnie niezwykłym stanie. To miejsce, w którym są prywatni wystawcy, którzy przywożą swoje samochody, jak i zawodowi handlarze, którzy potrafią zbudować całe stoiska i przywieźć jedne z najciekawszych samochodów, jakie pojawiają się na naszym rynku. I fajne jest to, że często te samochody, które pojawiają się na Classic Auto Market, to samochody, które nie znajdziecie w żadnym ogłoszeniu. One są tu i teraz i mają swoje specjalne ceny. Zresztą, co ja Wam będę opowiadał? Cofnijmy się do początku Classic Auto Market w tej edycji i zobaczcie, jak to wszystko się zaczynało i jak to wszystko wyglądało. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Z tej perspektywy mam chyba dziś najpiękniejszy widok na świecie, bo przede mną stoi 50 absolutnie wyjątkowych samochodów. Samochodów, które są marzeniem niejednego miłośnika. Wyjątkowe pojazdy, to taka prawdziwa motoryzacja, która pachnie benzyną. Można tutaj kupić absolutnie wyjątkowy i klasyczny samochód, 50 aut na sprzedaż, 3 motocykle i uwaga, 2 samochody bez ceny minimalnej. Ford Scorpio z 1986 i Fiat 126P z 1996 roku. Jak to auto wygląda w środku, bo to jest niesamowite, to jest Mercedes klasy S. To nie jest Ford. Ten Ford ma wszystko to, czego nie mają dziś współczesne Fordy. To prawda, no uwagę zwracają te bardzo komfortowe, celulowe fotele, pompowane. Proszę sobie wyobrazić, że z tyłu tylna kanapa, no bo jakaś by miała być, ma regulację elektryczną oparcia. Coś niesamowitego i to działa. Auto ma prawie 40. Cześć Paweł. Cześć. Słuchajcie, ja tak troszkę usprawiedliwię Paweł, bo powiedział, że całą noc nie spał, bo do ostatniej chwili przygotowywał to auto, żeby wyglądało jak najlepiej. Przywiózł je na lewecie, no i jechał w deszczu. Ale jest kompletnie inne niż to Scorpio. Ono jest, jak widzicie, niedoskonałe, ale jest to polska historia i myślę, że jest tutaj wiele osób, które jeszcze pamiętają te podróże w czwórkę nawet, z bagażami i ten mały szybko może sprawić bardzo dużo radości. A mi sprawiał przez ostatnie 3 lata i uznałem, że niech przejdzie kolejne. Słuchajcie, nasza strefa zorganizowana jest tak, że mamy tutaj nie tylko podnośnik, ale mamy też na miejscu rzeczoznawcę, pana Jacka. Pan Jacek ma miernik lakieru, no i niesamowity fach w oku. Panie Jacku, mogę pana tutaj poprosić, jakby pan mógł siebie przedstawić, nieco zareklamować, jak duże ma pan doświadczenie.
Dzień dobry, nazywam się Jacek Śladek, pochodzę z Poznania. Przez 30 lat prowadziłem swój warsztat naprawy samochodów. Od 15 lat jestem rzeczoznawcą certyfikowanym. Wystawiam także opinie dotyczące pojazdów zabytkowych. Pomyślałem, że trzeba wesprzeć taką inicjatywę, licytacja. Pierwszy raz uczestniczę w czymś takim. Licytacja pojazdów klasycznych, zabytkowych to jest dobre wejście w ten świat, taki tani, popularny samochód. Ten wspomniany Citroen AX wyróżnia się tym, że ma krajową historię, zdrową blachę, jest oryginalny, nie jest poprzerabiany, no i przede wszystkim jest. No to co? Zróbmy może taką rundkę, bo ja się z tobą przejadę, zobaczę jak to w ogóle tutaj wygląda z tej perspektywy. O, już siedzimy. Otwieramy szybkę, szybki działają. Takie rzeczy tylko na Classic Auto Market. Powiem Wam szczerze, że to jest takie miejsce, które właśnie jest fajne, bo tu się dużo dzieje. To nie jest ta hala, to nie jest wystawa, to jest auto, to jest miejsce, gdzie się po prostu handluje samochodami. Tak jak było kiedyś to na giełdzie. Aktualna cena 5200. Tego, moi drodzy, się nie spodziewałem. Mimo że jest to czerwona strzała z silnikiem z tyłu, więc auto powinno pójść za fortunę. Ja jestem w szoku, ale obiecuję Wam, że będzie kolejny projekt. 5, 4, 3, 2, 1. I to oznacza, że zakończyliśmy licytację Fiata 126 pierwszą dziś licytację bez ceny minimalnej. Cena na karteczce, najwyższa oferta 5200. Okej, koniec. Już są przywita. Fiat 126 od Pawła sprzedany. Nie wierzę, tego malucha kupiłem od koleżanki 3 lata temu za 1000, a dzisiaj poszedł za 7 koła. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dzięki wielkie! No dobra, to teraz trochę wsadzimy kij w mrowisko, bo na tym kanale, jak jesteście i oglądacie, to zawsze kochacie samochody, które są w oryginale, które są idealne, które są zgodne z winem, które są wychuchane, wydmuchane albo idealnie zachowane. A co powiecie na takiego Mercedesa? A co powiecie na takie Audi albo Cameyu kolejnego, albo C124 w takiej wersji? No właśnie. I teraz powiem Wam szczerze, że to jest coś, co jest bardzo, ale to bardzo warte poznania. Zupełnie inny świat klasycznej motoryzacji. Świat klasycznej motoryzacji, w której nieważne jest, w jakiej wersji ten samochód opuścił fabrykę. Ważne jest to, żeby ten samochód dopasować do właściciela. Ważne jest to, żeby każdy z tych samochodów opowiedział historię swojego właściciela i żeby był dokładnie taki, jaki podoba się komuś, kto go użytkuje. I powiem Wam szczerze, że z jednej strony oczywiście uwielbiam samochody, które są w oryginale, z drugiej strony patrzę na to i ja to absolutnie rozumiem. Może Wam się podobać lub nie. To jest świetny temat do rozmowy. To może być kontrowersyjne, ale czy uważacie, że tego typu projekty to samochody, które zostały zmarnowane, bo powinny być odtwarzane w 100% w oryginale, a może właśnie dzięki temu, że zostały zrealizowane w taki sposób, to właśnie ożyły, właśnie mają zupełnie inne życie. Nie wszystko musi być w oryginale, nie wszystko musi świecić, nie wszystko musi być dokładnie takie, jak wyjechało z fabryki, bo pod koniec dnia to przecież samochody, które są samochodami dla Was i to Wam mają dawać szczęście. I podczas tegorocznych festiwali Movie Dabit Tuning Festival to jest niesamowity pokaz tego, jak te samochody zostały zrobione i jak dopracowane. I
to są auta, w które jest włożone czasami znacznie więcej pracy, niż gdybyście próbowali wykonać najlepszą restaurację czy rekonstrukcję tego samochodu na świecie. Włożone czasami są w nie więcej pracy, znacznie więcej pieniędzy i dużo więcej pomysłów. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Te samochody naprawdę można podziwiać. Syndykat to kolektyw właścicieli starych, klasycznych BMW, robiony w klasycznym tuningu, głównie ciemno, nisko i szeroko. Taka jest nasza zasada, takie jest nasze motto syndykatu. Auta są bardzo obniżone, posiadają szerokie koła, skręcane, to jest taka wizytówka syndykatu. No i często też z jakimiś mocniejszymi silnikami z nowszych modeli. Na dzień dzisiejszy społeczność syndykatu jest ogromna, nie liczymy tego jakoś w konkretnych danych statystycznych, ale mamy bardzo mnóstwo fanów na tych social mediach, jesteśmy rozpoznawalni już nie tylko w Polsce, ale również za granicą. To teraz zobaczcie, jak nie do końca rozumiecie ideę tego typu modernizacji, to zobaczcie na tą E10. E10 jest jednym z najwspanialszych BMW w historii i chyba nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Mega fajna fura, którą zresztą sami jeździłem rajdy historyczne. Niesamowicie lekki, fajny zawias, bardzo dobrze się prowadzi. Właściwie jakby samochód, do którego wchodzisz i masz lekkość karoserii, a właściwości jezdne z najsłynniejszej BMW E30, która naprawdę chodzi za rękę. Ale patrzcie na ten egzemplarz. To oczywiście, żeby była jasność, gdyby ktoś zrobił 2002 Turbo oryginalne w taki sposób, to można byłoby mieć do tego pewne obiekcje. Ale to jest zwykła buda E10, która została zmodernizowana tak, żeby przede wszystkim się podobała i żeby powodowała, że szczęka opada. A naprawdę opada, bo zwróćcie uwagę, z jednej strony mamy tak, wizualną stylizację na 2002 Turbo, z tymi wszystkimi detalami, z tymi wszystkimi szczegółami. Zobaczcie, jak to wszystko jest pięknie zrobione. Każda headerka, każda śrubka, wszystko jest ok. Dach, który jest zupełnie zmodernizowany i jest taką własną interpretacją. I teraz chcę Wam pokazać to, co się dzieje tu. Absolutny szacunek za to, co się dzieje pod maską. Tu nie mamy silnika z nowej M3 ani z M3 E30. To jest ten najbardziej kultowy motor, który powinien być w E10, M10, ale zinterpretowany na nowo. Silnik o gigantycznym potencjale. Silnik, z którego BMW M-Sport potrafiło zrobić 1400 koni na początku lat 70., bo te silniki były bazą również do silników F1. 1200-1100 koni w zależności od wersji. I teraz patrzcie na genialny sposób modernizacji tego wozu. Z jednej strony mamy karoserię, która przypomina 2002 Turbo, z drugiej strony mamy wóz, który jest z oryginalnym silnikiem, ale całość napisana jest na nowo. Oczywiście jest w pełni zakuty, tak żeby przyjął nawet 1000 koni mechanicznych. Są dwa światy. Wiem, że tych nieprzekonanych, jak oglądacie to i powiecie, ale mogłoby być tutaj oryginalny 1502. Jasne, że mogłoby być ten 1.5, z którego konie uciekają już i zasilane tym gaźniczkiem i miałbyś jazdę 60 na godzinę. Ale jeżeli nie masz kapelusza, nie jesteś działkowcem i nie masz marynarki w pepitę, tylko chcesz się bawić, to jest piękne rozwiązanie. A ja teraz wracam do aut licytowanych bez ceny minimalnej, czyli najwyższa oferta wygrywa. No i tak sobie patrzę, że teraz na tym czerwonym Citroenie pojawiła się oferta 10 000 złotych od pana Tomka i od pana Henia, czyli od synka, który tutaj się przygląda. I teraz tak się zastanawiam, czy jest to jakieś wspomnienie z młodości. Kiedyś w garażu był taki Citroen AX i fajnie jakby teraz znów w tym garażu się znalazł. W garażu rodziców, a dzisiaj Dzień Ojca, był na X i z sentymentem wspominamy to auto, bo te wersje, te gamy tych modeli były bardzo udane. Takim jeździła sąsiadka, wprawdzie niebieskim, a nie czerwonym, ale przez wiele lat służył jej bezalaryjnie niemalże i przy odrobinie starań mógł osiągać przybiegi 150-180 tysięcy. Jeżeli był garażowany i nic do niego nie działo, to samochód idealny. Do miasta super. Drugi dzień targów, nasz Ford Scorpio aktualnie 15 500 zł. To jest maksymalna obecnie oferta, bez ceny minimalnej. O 15 mamy finał. Zobaczymy,
Nie wiem, na ilu się skończy, chciałbym oczywiście trochę więcej. Ile on jest obecnie wart, też ciężko wycenić, bo nie ma drugiego takiego, nie ma z czym porównać. Ale myślę, że 20-25 powinno przekroczyć i na to liczę. Samochód w bardzo ładnym stanie, pomijając już też jego wyposażenie, które do tego modelu, mimo że to jest wersja GIA, jest też najbogatsze, jakie w tamtych latach było, będąc właścicielem warsztatu przez 30 lat. Obsługiwałem ten samochód, natomiast tak wyposażonej wersji Forda Scorpio GIA nie widziałem. Ewenementem jest na przykład tylna kanapa sterowana elektrycznie. Silniki te były niezawodne, nie do zajechania, ponieważ konstrukcja wtedy jeszcze żeliwna z pojemności 2 litrów. Mamy tutaj jedynie 103 konie, które nie powodują z tego samochodu jakiejś błyskawicy na szosie, jednakże powodują istotny fakt, że on jest nie do zajechania, silnik jest niezniszczalny, idealnie nadaje się do instalacji gazowej. Słuchajcie, moi drodzy, NSX to samochód, który dziś przeżywa absolutnie drugą młodość, właściwie trzecią młodość, bo dziś wraca legenda Ayrtona Senny. Całkiem niedawno znowu Ayrton Senna stał się jedną z największych ikon w świecie motoryzacji, a prawda jest taka, że faktycznie Ayrton Senna brał udział w czynnym projektowaniu NSX-a, właściwie w konfiguracji jego zawieszenia. Ayrton Senna był człowiekiem, który był ikoną już wtedy, w tamtych czasach w Japonii, i Honda wykorzystała ten potencjał Ayrtona Senny właśnie tworząc NSX-a i to było coś absolutnie zjawiskowego. NSX przede wszystkim był pierwszym samochodem, który wprowadził bardzo dużo nowości. To był, nie dość, że to był pierwszy supercar, tak naprawdę pierwszy japoński supercar, taki w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Był jeden z pierwszych samochodów, który był na monokoku. Jednym z pierwszych samochodów, który miał tytanowe elementy zawieszenia, tytanowy układ wydechowy. Wiesz, ciągle mówimy o 1990. Niesamowite, to jest jakiś po prostu kosmos. Ta Honda jest jakby głównym bohaterem, jest na okładce nowego Classic Auto, między innymi dlatego też tutaj jest. Auto z przeciekawą historią, bardzo fajne, a dowiecie się tam, Classic Auto też jest magazynem, w którym dowiecie się wiele rzeczy, o których nie znajdziecie w internecie i nie przeczytacie i nie zobaczycie, więc zapraszam Was do zapoznania się. Już wiem, że Patryk ma taką wiedzę na temat tego auta, wszystko za sprawą tekstu Wojciecha Szoka. Okej, jesteśmy na żywo nie tylko na scenie w Kielcach, ale też na Instagramie Classic Auto Market. No i rozpoczynamy licytację na żywo aut bez ceny minimalnej. Te licytacje trwają już drugi dzień. W sumie tutaj pojawiło się 50 absolutnie wyjątkowych aut. Z tego co wiem, ponad 10 już jest sprzedanych, umowy podpisane, kilka samochodów jeszcze w negocjacji, a na pewno za chwilę do tej puli dołączą 2 auta. Pierwszy licytowany będzie Citroen AX, który należy do youtubera Janka Garbacza. Cześć Janek. Cześć, witam wszystkich i zapraszam na tą aukcję. Ciekawe, pierwszy raz w czymś takim uczestniczę, także trochę się stresuję. Przez 2 dni można było przyklejać naklejki z ceną, za jaką chcielibyśmy zabrać to auto. Najwyższa, jaka do tej pory pojawiła się oferta, to masz karteczkę w kieszeni na pamiątkę? Oczywiście, że mam. Powieszę sobie ją nad łóżkiem, słuchajcie. Kwota to jest może nie jakaś urywająca, ale jest to 10 000 polskich nowych złotych. 10 000 złotych. Czy ktoś przebija? Liczę do 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie ma. Sprzedany Citroen AX należący do Janka Garbacza za 10 000 złotych. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Właśnie Janek z nim rozmawia. Mówi tak, ja tylko zejdę ze sceny, dobrze? Sprzedane. No uważam, że bardzo sensowny zakup. Super, Dzień dobry, opuszczamy Citroena. Witam. Citroen Więc tak, jedzie na swoje miejsce, za chwilę pewnie odbierze go nowy właściciel. Wygrał pan licytację, ja gratuluję. Poproszę drugiego youtubera i jednocześnie gwiazdę pan się znajduje Roberta Michalskiego ze Stradale Classics. Wczoraj był tutaj miłośnik Fordów Scorpio, powiedział, że ma 2 takie Fordy. Jak zobaczył tego, powiedział tak, na pewno będzie do roboty, to i to, zobaczycie jak go podniesiemy. Jak go podnieśliśmy, wychodził spod auta i powiedział, gdybym miał miejsce na trzeciego, to bym go zabrał. Także był pod takim wrażeniem tego, co oferuje to auto i w jakim stanie jest zachowane. 35, o, wielkie brawa. Po raz pierwszy. Konkretnie, od razu. I o to chodzi. 35 000.
Słuchajcie, bo nie dokończyłem historii, bo się zaczęły te licytacje. O tych gadżetach, które są do auta, takie z epoki. Te czarne tablice, oryginalne. Samochód całe życie spędził w Nicei. I dodatkowo jest do kluczyka breloczek, też z epoki, z 1986 roku, z Fordem Model T, taki piękny metalowy breloczek i z tyłu jest wygrawerowany też adres tego salonu z Nicei Fordowskiego. To są właśnie takie rzeczy, które są Ja kocham takie właśnie dodatki. W Polsce nigdy nie miałeś samochodów, które miały tak zachowaną historię. 35 000 po raz trzeci sprzedane, wielkie brawa! Gratulacje, wielkie brawa. Zapraszamy! Zapraszamy do nas na scenę, śmiało! Gratulujemy samochodu, bo to Gratuluję. naprawdę kawał fajnego wozu za bardzo fajną. Gratulacje. 2 dni temu moja córka powiedziała mi, że w Kielcach jest impreza pod tytułem Market Classic Auto. W związku z tym, że mam tych aut trochę dużo, postanowiłem się tutaj zjawić. Dzięki pani Wiolecie, która mnie namówiła na to, przyjechałem, wystawiłem się i sprzedałem 2 auta. Naprawdę polecam. Cześć, nazywam się Marek Pietrzyk i właśnie przestałem być właścicielem tego BMW M3 E46 w wersji Cabrio w manualu. Samochód jest całkowicie bezwypadkowy, dlatego bardzo szybko dzisiaj znalazł w ciągu kilku godzin szczęśliwego nabywcę. Na co dzień w TVN Turbo, a przez ostatnie 2 dni jako aukcjoner. Przez 2 dni miałem najpiękniejszy widok na świecie na 50 absolutnie wyjątkowych i nietuzinkowych samochodów. Przez 2 dni podziwiałem z bliska radość kupujących te auta, jak i osób, które te samochody sprzedawały. Ile samochodów się sprzedało? Tutaj na miejscu 14, ale wiem z dobrze poinformowanego źródła, że negocjacje, jeśli chodzi o cenę wielu aut, jeszcze trwają, a więc ten wynik będzie zdecydowanie lepszy. No to co? Do zobaczenia za rok? Na pewno. Niemal wszystkie archiwalne numery magazynu Classic Auto są dostępne na stronie www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.